więc kochani, chciałam się z Wami podzielić pewną refleksją i mam do Was pytanie, ale najpierw zacznę od tego, o czym ostatnio rozmyślałam. I ciekawa jestem, co Wy na ten temat myślicie. Chodzi mi o to, że kiedy wpadamy w jakieś emocje, jest jakaś trudna sytuacja. I ja miałam właśnie jakiś czas temu taką trudną sytuację, że po prostu ja koniecznie chciałam się z kimś podzielić tym, bo po prostu dla mnie to było niesamowite, tak? To, co się wydarzyło, to nie było fajne, tak? To nie była fajna sytuacja. I nagrałam wiadomość głosową do pewnej mi bliskiej osoby. I wysłałam tam kilka wiadomości, w ogóle, że to jest w ogóle niesamowite, jak tak mogę, do czego w ogóle to dochodzi, dlaczego tak się stało i w ogóle, tak? Miałam ogromną potrzebę po prostu porozmawiania z kimś. I to jest naprawdę bardzo ciekawe, do jakiego spostrzeżenia jakby doszłam, zrozumiałam. Ciekawa jestem właśnie, co Wy na ten temat myślicie. Bo tak dużo się mówi o wsparciu, nie? Że kiedy jesteś w jakichś kłopotach, w jakichś emocjach, to trzeba porozmawiać z kimś. No i ja właśnie z tego programu wyszłam. Chciałam z kimś porozmawiać. I ta osoba, do której wysłałam wiadomości głosowe, po kilku dniach wysłała mi wiadomość, że bardzo mnie prosi, abym nie wysyłała takich głosowych wiadomości, bo z jednej strony chciałaby mnie bardzo pomóc, ale nie wie jak i czuła się niekomfortowo, że jak będę miała jakiś problem, żebym po prostu zadzwoniła. Wiecie, jaka była moja pierwsza reakcja? No jak to? Ja chciałam się tylko podzielić, bo ja potrzebowałam tak bardzo z kimś porozmawiać. Nie odpisałam od razu, ale sobie tak pomyślałam, że wiecie co, kiedy wpadamy w takie emocje, kiedy wpadamy w takie emocje, to zamiast usiąść ze sobą i posłuchać siebie, o co chodzi, to my szukamy natychmiast jakiejś innej osoby, na którą możemy zrzucić nasze te emocje, tak? Ja przynajmniej tak to odbieram, na którą możemy po prostu wyrzucić te nasze emocje, zrzucimy te emocje, usłyszymy dobre słowo jakieś i jest okej. A ta druga osoba jakby pochłonęła troszeczkę naszą to taką energię i nie czuje się fajnie i musi sobie później z tym poradzić. I nie jest to fajne. I doszłam do wniosku, że w tym momencie, kiedy jestem w jakiejś trudnej sytuacji emocjonalnej, może tak powiem, to pierwsza rzecz, którą powinniśmy zrobić, to usiąść ze sobą, posłuchać siebie, o co Ci chodzi, dać sobie tą uwagę, dać sobie tą miłość, dać sobie, dać sobie po prostu tą uwagę i pobyć ze sobą, a nie od razu łapać za telefon, żeby z kimś porozmawiać. Owszem, czasami potrzebujemy jakiejś czasami potrzebujemy tego wsparcia, tak? Ale najpierw wyciszmy te emocje, pobądźmy ze sobą, posłuchajmy siebie. Dlaczego nas tak to wyprowadziło z równowagi? Dlaczego się tak czujesz? Nie pędź od razu do pierwszej osoby, do której czujesz, że chciałbyś się z tym podzielić. Najpierw posiedź ze sobą, z tymi emocjami, bo to są Twoje emocje. A kiedy porozmawiasz z kimś w takiej sytuacji, to dosyć, że obrzucisz właśnie tą drugą osobę tymi złymi emocjami i ta osoba, pragnąca Ci pomóc, ona Ci doradzi coś, ale tak naprawdę to będzie, jak ona coś poradzi Tobie,
to nie będzie to Twoje. To będzie jej percepcja, jego widzenia danej sytuacji w taki, a nie inny sposób na podstawie jej własnych doświadczeń. A każdy człowiek ma własne doświadczenia, więc zacznijmy słuchać się po prostu siebie, a nie od razu pędźmy do swojej najlepszej, nawet przyjaciółki, żeby się pożalić. Tak to czuję. Tak to czuję i bardzo ze mną to rezonuje, że tak, najpierw po prostu musimy pobyć ze sobą, posiedzieć z tym. Godzina, 2, cały dzień, 2 dni, tydzień, miesiąc, rok, tyle ile potrzebujesz. A potem możesz ewentualnie porozmawiać na podstawie własnego doświadczenia, do jakiego wniosku doszłaś, co zrozumiałaś. Mam wrażenie, że żyjemy w takim matryksie po prostu, jakby każdego dnia odkrywam, że wow, w jakim my kłamstwie żyjemy. Wsparcie jest fajne, ale nie zawsze i to nie o to chodzi. Bo my wspierając czasami kogoś w takiej sytuacji, pogłębiamy jeszcze ten program ofiary, nie oszukujmy się. Większość z nas żyje w tym programie ofiary. Braku właśnie miłości do siebie i braku kontaktu ze sobą. I szukamy ciągle, uciekamy do innych relacji. Właśnie to opisałam ostatnio. Alkohol, używki, relacje, imprezy. I coraz bardziej się od siebie odłączamy, coraz bardziej zaczynamy chorować, coraz bardziej jesteśmy nieszczęśliwi. Bo topimy te nasze smutki w alkoholu. Myślimy, że ten alkohol nam pomoże, bo się troszeczkę na chwilę poczujemy zrelaksowani i na chwilę zapomnimy o tych naszych problemach, troskach. A pobądź z tym trochę. To się pojawiło po coś, to chce Ci coś pokazać. Nie uciekaj do alkoholu. To Ci nie rozwiąże problemów, a przyniesie Ci nowe problemy. I wszelkie używki to samo. Tylko tracisz pieniądze, czas i zdrowie. Po prostu posiedź ze sobą, pobądź. Daj sobie uwagę, jak małemu dziecku. Po prostu ukochaj się. Ciekawa jestem, co Wy myślicie na ten temat. Ściskam Was bardzo mocno. Z miłością, Ania.